dołączacie do mnie przy takiej spontanicznej akcji. No ale jest ze mną Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Dzisiaj będziemy testować najszybszego SUV-a na świecie. Cześć Tomku, co ty tu robisz? Słuchaj, trzeba to w końcu wyjaśnić. Ale co? Najszybszy SUV na świecie, robię właśnie test. Nie, to ja testuję najszybszego SUV-a na świecie. No i właśnie to trzeba wyjaśnić. Mój, Który będzie szybszy? mój przyspiesza najszybciej. No właśnie nie. I to musimy dzisiaj zobaczyć. To co? Gotowy? Dobrze, Zróbmy to. 3, 2, 1, go! Będzie on szybszy od Grand Cherokee Trackhawka. Spróbujemy teraz pójść z Rocky od 50 do 140. 3, 2, 1, go! Tak, już trochę szybciej zredukował biegi i już jesteśmy na prowadzeniu. Teraz zobaczymy, co się wydarzy, jak Trackhawk wystartuje pierwszy. Startuj! I on wystartował, a ja go teraz próbuję dogonić. Ile to trwało? 5, 7, 10 sekund. Mimo niższej mocy trzeba wziąć niższą masę, lepsze przełożenie skrzyni biegów, wału napędowego, no i pewnie jeszcze kilka innych czynników. Zaczynamy od faktu, że... Więc Piotr, zabieram Cię do Portugalii. Jak to do Portugalii? Ale przecież ma... Wanna move my feet, wanna drink my wine. 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 Lamborghini uważa, że to jest pierwszy SUV na świecie, w którym nie poczujecie się jak w SUV-ie. No i faktycznie, nie jestem osobiście wielkim fanem SUV-ów, no bo wolę jechać samochodem sportowym albo szybszym kombi, na przykład RS6 Performance, ale jeżeli miałbym wziąć SUV-a, no to faktycznie Lamborghini na nowo zdefiniowało tutaj tę kategorię super SUV, w której mówiliśmy już w poprzednim krótkim teście. Do czego albo dla kogo jest ten samochód? No, dla kogoś, kto nim będzie jeździł na co dzień. I tak naprawdę większość czasu spędzicie w tym samochodzie jeżdżąc, czy po mieście, czy na trasie z dziećmi, z rodziną, z żoną, w trybie strada. No właśnie, to jest ten pierwszy tryb, z którego korzystamy, poruszając się na co dzień. Przechodząc do komfortu, mamy tutaj felgi o rozmiarze 23 cali, a mimo to jest naprawdę wygodnie. Wyciszenie wnętrza, nawet jeżeli jedziemy z prędkością ponad 200 km na godzinę, spokojnie możemy rozmawiać ze swoimi pasażerami. Chyba że jedziecie z Piotrem, z którym nie chcecie rozmawiać. Taka ciekawostka, standardowo dostaniemy felgę o rozmiarze 21 cali, a to dlatego, że hamulce są tak duże, węglowo-ceramiczne oczywiście, że mniejsze by się po prostu tutaj nie zmieściły. Są to największe seryjnie produkowane hamulce na świecie. Przynajmniej tak uważa Lamborghini. Kontynuując temat komfortu, mamy tutaj masaże, które działają naprawdę nieźle. Szyby podwójne, ale bez ramek, czyli zaznaczają ten sportowy charakter auta, ale naprawdę nie wpływają na komfort czy wyciszenie wnętrza. Duży bagażnik, który za chwilę Wam pokażemy. Siedzenia z tyłu na tyle duże, że spokojnie zmieszczą się tam 3 osoby. Dodatkowo z regulacją pochylenia, możliwością również masażu, podgrzewania, chłodzenia, czyli tak naprawdę wszystko, co mamy w autach luksusowych. Auto posiada również opcjonalną możliwość zamontowania haka holowniczego. No tutaj dla fanów na przykład przyczep kempingowych. Wyobraźcie sobie, jaką furorę zrobilibyście na przykład polu namiotowym, gdzie wjeżdżacie żółtym, taki jak nasz, Urusem z wielką przyczepą kempingową. Piotr mi tutaj podpowiada, że jest to pierwsze Lamborghini, którym możesz pociągnąć swoje drugie Lamborghini, czyli na przykład Huracana, jadąc na tor. Nie to, że Urus sobie nie poradzi na torze, no ale nie porównujmy do końca Urusa z Huracanem. Tak? Czemu Huracana nie Ventadora S-Foil? Nie wiem, ja bym wziął Huracan. Jest to również pierwsze Lamborghini, do którego bez większych problemów powinniście przekonać swoją żonę ze względu na przykład możliwość zainstalowania Isofixów czy dodatkowych opcjonalnych telewizorów, które przyczepiacie do tylnych zagłówków. Konkurencja?
Jaka konkurencja? Cayenne Turbo, X6M, RSQ8, Trackhawk, Tesla X, Aston Martin DBX, GLS 63 AMG, LS 63 AMG, no i znaczek zapytania przy Ferrari. No czyli jaka konkurencja? Wracając do konkurencji, zapytacie pewnie, dlaczego nie pojawiła się Tesla X. No słuchajcie, moim skromnym zdaniem Tesla X nie jest SUV-em. Dlaczego? No Tesla X nie wjedziecie w taki teren, w jaki wjechaliśmy Urusem. Owszem, Tesla X będzie szybsza od 0 do 100, pod warunkiem, że macie naładowane baterie, pod warunkiem, że nie startujecie kilka razy z rzędu i pod warunkiem, że przy 100 na godzinę wasz wyścig się kończy. Spalanie. Przy jeździe takiej testowej, jak porównywaliśmy go właśnie z Trackhawkiem, który jedzie przed nami, 31,5 litra. Bardzo podobnie jest w Jeepie. Natomiast przy takiej jeździe, jak dzisiaj jechałem na zdjęcia, czyli od rana, rozmawiając przez telefon, poruszając się z normalnymi prędkościami do pracy, spalanie mam na poziomie 18 litrów. Bag jest naprawdę duży, więc nie macie z tym problemu. Przechodzimy teraz do trybu Sport. Auto nam się trochę obniża, utwardza, jest głośniejsze, fajniejsze tak naprawdę i między nami, jeżeli kupicie Urusa, raczej będziecie jeździli tylko na Sporcie albo na Corsie, do której zaraz sobie przejdziemy. Przy trybie Sport warto wspomnieć o 8-biegowej skrzyni ZF. Nie jest to dwusprzęgłówka, którą znacie na przykład z Porsche, natomiast jest bardzo szybka, no i podobno zdecydowanie bardziej wytrzymała. Setkę osiągamy w około 3,5 sekundy, natomiast nam wyszło, że wychodzi to nawet jeszcze szybciej przy użyciu launch controla. Jeżeli chodzi o zmianę biegów w Porsche, na przykład Panamerze Turbo S, którą testowaliśmy, tamte biegi wchodzą jeszcze szybciej, natomiast tutaj zdecydowanie mamy fajniejszy dźwięk. Co bym wybrał? Jednak zostałbym przy Urusie przy tym dźwięku. Skrzynia jest naprawdę ok i wcale nie potrzebuje tej dwusprzęgłowej. Jeżeli chodzi o przeniesienie napędu, mamy tutaj 60% standardowo na tył, 40% na przód. Natomiast w momencie, jeżeli jedziemy szybciej albo po nierównej nawierzchni, czy tracimy powoli przyczepność, mechanizm różnicowy pozwoli Wam przerzucić do 87,5% na jedno z tylnych kół. Dwa słowa o wnętrzu. Jest bardzo nowoczesne, wykonane z naprawdę dobrych materiałów. Jest to pierwsze Lamborghini, w którym znajdziecie dwa ekrany. Na ten dolny radzimy, abyście nakleili taką specjalną folię, a to zapobiega na przykład odciskom. No to przechodzimy teraz na tryb Corsa. Samochód nam się jeszcze bardziej utwardził, jeszcze bardziej obniżył. Dźwięk jest tak rasowy, jak powinien być w każdym Lamborghini. No tutaj dwa słowa o silniku. Przypominam, oczywiście jest to V8 biturbo, 650 koni, ale w tym samochodzie na opcjonalnym wydechu Akrapowicza, który zdecydowanie polecamy. Dlaczego? Auto brzmi jeszcze lepiej niż egzemplarz, który testowaliśmy pół roku temu. Natomiast przy długiej jeździe autostradowej, jeżeli wejdziemy sobie w ten tryb strada, mamy niesamowitą ciszę. Jak ten dźwięk został osiągnięty w długotrwałym użytkowaniu, nie ma większego znaczenia. Natomiast jeżeli jedziecie z rodziną na długi wakacyjny wyjazd, to przechodzicie sobie na tryb strada i naprawdę macie niesamowity komfort. Dojazd na co dzień, od razu Corsa i jest ogień. I tym sposobem wszyscy wasi sąsiedzi wiedzą, że wracacie do domu. Jeżeli chodzi o prowadzenie Urusa, odnosimy wrażenie, że jest znacznie lżejszy niż jest naprawdę. No, waży ponad 2 tony, ale nie aż tyle co Trackhawk. Trackhawk będzie ważył ponad 2,5. Mamy tutaj skrętną tylną oś, która na pewno nam w tym pomoże. I mimo tego, że mamy 23-calowe koła, jest naprawdę komfortowo. Prowadzi się zaskakująco lekko, a tylna skręta oś została przejęta z Aventadora S-ki. Oczywiście ciągle musimy pamiętać, że siedzimy zdecydowanie wyżej i że nie jest to auto sportowe, ale jak na SUV, no to super SUV od Lamborghini jest naprawdę dobrze. Warto też zaznaczyć, że jest to pierwsze Lamborghini, które zastosowało turbodoładowaną jednostkę w swoim samochodzie. Jeden z kolejnych trybów D na Lamborghini Urusa to tryb Neve, czyli śnieg. No niestety nie mamy tutaj takich warunków, żeby wjechać w tej chwili na stok narciarskich, jak to zrobił na przykład Jeremy Clarkson w jednym ze swoich ostatnich odcinków Grand Toura. Natomiast mamy tutaj tryb Sabia, co oznacza piach, więc Piotr, zabieram Cię do Portugalii. Event się właśnie rozpoczął. Witamy na Experiencie Lamborghini. Tomku, czy jesteś zadowolony w końcu? Nie jestem. Czemu? Bo jedziemy shuttlem Mercedesa na kolację. O Jezu, przechodząc do konkretów, na tym wyjeździe, czyli Esperienza Terra, będziemy testować możliwości terenowe Urusów. No i co, zostańcie z nami przez te następne 2 dni.
Powiem wam to i owo. Do zobaczenia. Ostatnim trybem będzie tryb Terra, w którym będziecie mogli sprawdzić możliwości terenowe Lamborghini Urusa. No, sami zobaczcie na załączonym obrazku, gdzie wjechaliśmy. Z ciekawostek mówiliśmy też w poprzednim teście, że musicie zostawić około 200 000 na wyposażenie dodatkowe. Tak naprawdę zostawcie trochę więcej, ale takie 3 najważniejsze opcje, które my byśmy wzięli, to Piotr, wydech Akrapowicza, ile? 10 000 netto. Euro. Pakiet karbonowy? 17 000 euro netto. I tam tych pakietów jest kilka. Plus mamy jeszcze, Piotr? Felgi 23 cale, 4000 netto prawie. Obowiązkowo. Naprawdę komfort na tych felgach jest wystarczający i możecie śmiało je wziąć. Jeżeli chcielibyście zobaczyć pełny test Trackhawka, to klikajcie, przechodźcie na kanał kameralnie, oczywiście do Patryka. Jeszcze musimy zrobić jedną rzecz, czego nie zrobiliśmy od samego początku, czyli odpalić samochody na zimno. Chcesz porównać wydechy? Zobaczyć, jak brzmią. Nie dlatego, że mam tutaj opcjonalny wydech Akrapowicza za ponad 40 000 złotych. Absolutnie nie o to chodzi. Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. I wiesz, to ma trochę... Bo to ma odcięcie przy 4000, Przy prawda? 4000 on po prostu nawet na tym tracku nie przekroczy tych obrotów, więc spodziewam się, jaki będzie wynik. Ale okej, musimy to zobaczyć. Podczas jazdy to brzmi nie Naprawdę gada. tak, o tym pamiętaj. No od razu i tak słuchajcie, to fajnie gada. Okej. Faktycznie, gdyby nie było tego odcięcia. Nie masz chyba pytań! Nie mam. Właśnie wyleciały szyby w oknach. Ale nie, no jeżeli chodzi o Akrapowicza, no to nie wyobrażam go sobie bez tego wydechu. To znaczy jestem ciekaw, jak brzmi bez. Jest Nie okej, słuchałem tego jest nigdy. naprawdę okej, ale ten wydech po prostu rozwala wszystko. Ale tak? ten, nie, uważam, że to powinniście zamówić, jeżeli chcecie mieć Urusa. To co? Słyszałem, że chcesz pojeździć jeszcze Urusem. No ja to bym bardzo chciał. No to chodź. Jest! A wy co myślicie o tym samochodzie? Czy wybralibyście właśnie tego SUV-a, czy może poszlibyście w jakieś szybkie kombi? Czekamy na wasze komentarze, jak również na informacje, jakie auto mamy przetestować w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Multiple już wypadła, tak? Piotrze, jak ci idzie? 90. Wielkie podziękowania dla La Cura Bistro za 150 pudełek od pizz. Jest! 90? 90. Wchodzi do Trackhawka. Tak. Teraz Urus. Miło to przeładować? Wpadnę za pół godziny. Jak w Urusie? 67. Czyli jak chcesz jechać na wakacje, to lepiej, masz dużą Jak rodzinę. chcesz przewieźć pudełko od pizzy i musisz dowieźć Jesteś gdzieś, to- dostawcą, to lepiej. To lepiej Trackhawk. Mimo koloru lepiej chyba Trackhawk. Świetna robota. Trzeba je odwieźć teraz do La Cury. Ale Poradzisz mogą sobie? Urusem? Nie. Lexus jest twój. Na razie.